Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. Tutaj jest tak zwany dry bag, czyli torba, którą się zabiera na łódkę, a to oznacza, że idziemy na łódkę. To znaczy popływać łódką. Tu piękne filipińskie bananowce, a tu ja na motocyklu. A dlaczego jestem sam na motocyklu, a bez Ignalin? A to dlatego, że niedawno znowu zaostrzono kwarantannę w związku z tym, że na wyspie pojawiło się parę przypadków koronki. Od połowy marca mniej więcej przez 1,5 miesiąca była ostra kwarantanna, później przez miesiąc była słabsza kwarantanna i praktycznie na wyspie Palawan, gdzie jesteśmy, nie było koronawirusa, nie było żadnych przypadków. I wystarczyło utrzymać po prostu tę sytuację i kontrolować, kto przylatuje na wyspę, kto tu przypływa łódkami, łodziami, statkami i byłoby ok, byłaby już wolność. No ale niestety zdecydowano się wpuścić kilkaset, bo może nawet więcej niż 1000 OFWs, czyli Overseas Filipino Workers, czyli Filipińczyków pracujących za granicą. No i nie do końca ich sprawdzono, nie przeszli kwarantanny zamknięci, tylko ich wypuszczono i nagle pojawiło się dużo przypadków koronawirusa. Pamiętacie, jak byliśmy w Puerto Princesa niedawno? Wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale już wszyscy mieli maski. Teraz już wiadomo, jest ponad 20 czy już chyba 30 przypadków na Palawanie, głównie w Puerto Princesa i w związku z tym zaostrzono znowu prawo i wprowadzono takie przepisy jak na przykład, że oczywiście trzeba mieć wszędzie maskę, ale to oficjalnie trzeba było mieć wszędzie przez cały czas, ale też teraz na przykład wymagają w Port Barton, gdzie każdy każdego zna i jeżeli ktoś z kimś jedzie motocyklem, no to albo śpią w jednym łóżku, albo przynajmniej mieszkają w jednym domu, bo w tej wioseczce nie ma mototaksi, że nie mogą razem jechać. To znaczy tylko jedna osoba może jechać na motocyklu, czyli my z Igną nie możemy jechać, ona musi iść, ja mogę jechać. Albo możemy jechać 2 osobnymi motocyklami, ale nie mamy. Prawo takie ma sens w dużym mieście, ale w Port Barton nie za bardzo. Okej, we can go. Są z nami oczywiście Ignalin. Hola Igna. Hola. We have Rob here with us. Hello! What's up, bro? Hi, mate. And we have Jackie, who learned a little bit of Polish. Kobieta. Kobieta, exactly. Jackie is a kobieta. Yes, I hope so. A jedziemy, słuchajcie, jedziemy zobaczyć miejsce, które Rob i Jackie wybrali na to, żeby wybudować tam sanktuarium. Właśnie teraz zamykają temat kupna ziemi, która ma posłużyć w tym celu właśnie. I to nie byłoby możliwe, gdybyście wy nie pomogli. Dlatego jestem bardzo wam wdzięczny. Nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku, bo to było wcześniej nagrywane, podczas gdy tamten był publikowany. W skrócie, bardzo wam dziękuję moim widzom, którzy zdecydowali się pomóc Robowi i Jackie. Jak widzieliście, oni naprawdę są mocno zaangażowani w pomoc. Są tutaj i nie tylko chcą je dokarmiać. Teraz robią to po to, żeby psy mogły przeżyć. Chodzi im o to, żeby zrobić sanktuarium, żeby przeprowadzić sterylizację i żeby psy sobie mogły spokojnie żyć poza Port Barton. Dzięki jeszcze raz za pomoc. That's a unique pattern she has, or he. She. Hi, baby. She's a bit shy. Okay. Ano po Okay. sa magdala? Anda ka na? Ha? Sa? Anong oras? Jesteśmy podekscytowani. Nie płynęliśmy łódką od 2 miesięcy. Jakich 2? Od 4, od marca. yan. Dobra, pewnie zrobię z tego jakiś klipik, bo będzie za bardzo wiało. Mam tylko GoPro do dyspozycji, także do zobaczenia zaraz. A my lecimy. We're going. Off we go. I don't think about you anymore, except perhaps when wedding bells ring. I don't think about you anymore, except when I hear songs that you sing. No i jesteśmy. Musieliśmy już pomału wyjść z łódeczki, bo się zrobiło płytko i teraz będziemy ją pchać. Ale jest gwiazda. Próbujemy ją przenieść. Hay muchas, mira. Ojej, jest ich dużo. Zaraz mnie nazwą lewakiem, bo pomagam rozgwiazdą. No mi się wydaje jednak, że skoro natura je tu wyrzuca i są na brzegu przez dłuższy czas, to i mogą przeżyć bez wody. Może nawet parę minut ładnych. A może więcej, nie wiem. No ale wydaje mi się, że jednak kilka sekund to na pewno nic nie zrobi poza wodą. Ale łódka zmienia perspektywę. Zupełnie inna rozmowa, jak nagle można sobie popłynąć gdzieś. Aquí. ¿Quién siempre dice przepięknie?
Ula. Ula me enseñó esa palabra y la extraño tantísimo. Do you know this plant? No. It's called Mikahia. So if you touch it, Ah, yes, I know. I know. Mekahia. the shy plant. Okej. Because they say when you touch it, it becomes shy and hides. Idziemy sobie i tutaj jakiś domek jest. Tu państwo suszą jakieś zboże chyba. Is this some kind of grain here, guys? You know? Rice. Ah, it's rice, okej. To po prostu ryż. Dla nas trochę kosmos, bo u nas ryż nie rośnie i nie wiemy jak to działa. So this is the start of the land here, and all on the inside this is napar, what they use to make the roofs, and this is all in on the land. To jest wejście do miejsca, gdzie ma być sanktuarium właśnie dla psów. Co powiecie na tę miejscówkę? I know what my viewers will say. This is a place for sanctuary for the dogs. I want to live here. Rob is in his t-shirt because you guys were feeding the dogs, right? No, this is my good luck land shirt. Ah, I see. And dog feeding shirt. Yeah. So there's like all of these amazing pockets. It goes back way past the trees there. I can see dogs running around here. So Do you think about cutting some of the trees? Of course, the bush, right? So that they can... sure, and I mean obviously there's bog area in here, so we're gonna need to turn around and do some stuff. This is Napa. Yeah. This is napar. So this is young napar. Mm-hmm. You want the big long ones, and then they weave. Why do they use it? Because it's kind of waterproof, the wood? Yeah, you soak it in the ocean. It'll last for 3 years. Tutaj jest domek tych państwa, a tutaj jest coś, za co ja ostatnio dostałem ochrzan od Rafała Barana, szukając przygody.pl, bo śmiał się ze mnie, że nie wiem jak nazywa się to zwierzę. Każdy to wie, kto mieszka na Filipinach albo bywa, że to jest carabao, czyli bawół wodny, jakoś tak na niego chyba mówią. On blisko wody lubi się trzymać i to jest taki traktor filipiński, wykonuje najcięższe zadania. Ale fajnie, że ma swoją kałużę, co? I że może się chłodzić. I chowa się tam też przed owadami właśnie. So what we're proposing is to lease 1.5 hectares, which is 15,000 square meters. It's a really good size, and it gives us the opportunity to expand and grow as we get more animals into the sanctuary. What's so great about this is I visualize the different pockets, the different areas, you know, where we're gonna have to segregate different animals. Yeah. Mamas, you know, pregnant dogs and stuff like that. It's like people, they feel better if they are not in one big room, Absolutely. cramped, if they have some space to hide. There's going to be yeah. so much space here, and I'd rather have more space than finding in 2 years that we're running out of space. Do you plan to cut the trees or? No, not at all. For us, it's really important to sort of preserve as much nature as possible. Obviously, we'll be cutting shrubs down and stuff like that, but we'll basically work around the trees and work within it, and because we're flexible with how we're going to do things, it's going to be really, really easy. I think it's important to say that your guys are not making a shelter with cages. You're making a nice place. I mean, of course, there will be some cages for some animals sometimes. For protection, right? Yeah. I think it's really important for any animals that are coming in, they get quarantined first of all. Yeah. Because if you have like 100 dogs, 200 dogs, you don't want to be bringing in a potential disease factor. So I think it's almost kind of like what we're going through with COVID right now. Bring the animals in, they have their quarantine, they get their checks, make sure that their health is up to scratch, and then introduce them into what will be sort of the open area for them. Yeah. Do you think that people will be able to visit it maybe in the future? 100%. That's what I want. I mean, actually, I think it may be an interesting tourist also place, like to go and see. You know, it's. Yeah, look, I mean, you're a visionary. You're a visionary. You know, we're Rob. Absolutely. Look, my wife and I have talked about having a cat cafe. You know, where you can go and have a nice coffee, and you're surrounded by 100 cats and hanging out with dogs, and you know, it's just going to be amazing. You know, Yeah. So, but step by step. Zobaczcie, to jest ciekawe, żebyście zrozumieli, w jakim miejscu jesteśmy. Tu jest solar, dlatego że tu nie ma prądu w ogóle w tej wioseczce. Po prostu nie ma tu prądu, więc jedyny prąd, jaki możesz mieć w obecnej chwili, jest ze słońca. How is he called or she? Conor McGregor. Conor McGregor! Matt Gregor, No. my weather. Really? Conor McGregor, słuchajcie, to jest. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Amazing, it's just amazing. Do you like it? Yes, it's spectacular. Yeah. I think that the dogs will be happy here.
I think most of us would be happy here, guys. For wouldn't be? sure. No i wracamy, kochani, wracamy do łódeczki. Piękna trawa, piękne palmy. Only one anchor. Robi się naprawdę, naprawdę uroczo. Who does this one? Nasz pieseł idzie z nami. Sorry, we were meant to come out here. We took the wrong way. What? We took the wrong way. Sorry for trespassing. Sorry, Katkol. That is the trespassing. Okay, Good passing. thank you. Can I record a little bit of the peeling? I has a coconut. Yes. Use bulu. Use bulo to open the buko. Yeah. Yeah. This is not a buko. This is a old coconut. Ah, but does it have juice? Yeah. I see. No COVID. No, don't worry. No, don't worry. We're not tourists. We didn't come from outside. We live in Port Barton here. Yeah. Already 4 months, sir. Did you not came from in your town? No, we are here in lockdown, the whole lockdown. So we are not tourists from outside, no problem. Okay, thank you, sir. Thank Have you. a nice day. Thank you. Jack making We are earning. Wow, Jackie. Hola, muñeco. Jak widzicie, są klienci do sanktuarium, to znaczy do schroniska. No ale sanktuarium lepiej brzmi, no bo to nie ma być takie schronisko typowe, jak u nas kojarzymy z kratami. Przypomniałem sobie, to nazywa się azyl dla psów. Azyl brzmi lepiej trochę niż schronisko, no bo schronisko kojarzy nam się z naszymi schroniskami, czyli że po prostu psy są często w klatkach. Ja nie mówię, że to jest jakieś złe, u nas mamy po prostu inny system, ale azyl dla psów. He's so cute, but he doesn't want to play. Jest! A tam daleko Arni, który robi za kotwicę. Bo nie mamy kotwicy i łódź by odpłynęła, gdyby nie Arni. Ależ tu jest pięknie i beztrosko. Connor is a little bit intimidated. Oh, hi, Miri. Son amiguitos, ¿viste? Sí, porque ellos todos viven aquí juntos y se conocen. I love how wherever you go, the dogs just join you. Like they are Yeah. excited to go everywhere with you. I have been in this place during the season before the lockdown. It was packed. I mean, not packed, but there were like 10 people here, like, and now no tourists, which is actually kind of good, but not good for the people here, of course. Szukamy, żeby się czegoś napić, jakiejś Coca-Coli, może piwka. Przeszedłem się trochę po okolicy i zobaczcie, tutaj jest mała rybacka łódeczka, bez silnika oczywiście. A tutaj ciekawostka, to wygląda na jakieś suszone chyba ślimaki. Tu są suszone ryby, które są bardzo popularne na Filipinach, ale nie tylko. Pozdrawiamy Romana z Naddniestrza, bo na wschodzie są bardzo popularne. Liswi. These three. They are snails, yes? Yeah. I see. Tutaj jeszcze parę suszonych ryb. Ciekawie to wygląda. I taki kontraścik, panel słoneczny. Wracamy i zobaczcie, tutaj jest rozgwiazda, która spaceruje. No może nie do końca spaceruje, ale zmierza w kierunku wody. Ven, gorda, yo te voy a llevar al mar. Siema, Conor. Co tam, trochę idziesz, trochę płyniesz? No me digas que me Dale, estás grabando obvio. en esa situación, Yeah. situación awkward. Sí, tú y yo. Ja nie mam zdolności manualnych, dobrze ogarniam w miarę Dale, carajo. filmy, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek manualne zdolności typu, wiecie, rzucenie w latarnię, tak jak chłopcy byli w dzieciństwie, którzy rzucali kamykami w Bla, bla, latarnię bla, 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 bla. i zawsze trafiali, mi się bla, nigdy bla, nie bla, udawało bla, i bla, manualnie jestem ogólnie kiepski, Bla, 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 bla. ale świat wirtualny ogarniam. No, muy fácil. Dopłynęliśmy z tamtej plaży do Mierzei Piasku, czy jak to się nazywa? A, Łaha, właśnie, Łaha to jest słowo, czyli sandbar, gdzie byliśmy wcześniej na kajakach. Here we are, the discoverers. Tak wygląda sandbar, który widzieliście wcześniej podczas odpływu. Tam daleko jest Port Barton, tu jest mała łódeczka, którą przypłynęli wyławiacze muszel. Kiepsko ich widać, bo to jest GoPro, ale gdzieś tam daleko są, chodzą i
Ich szukają. A tam jest słońce i wyspy. A że jest odpływ, to sandbar jest teraz całkiem spory. Idę, spróbuję może dla was nagrać dzieciaka, który tam wyławia muszlę. Nie wiem tylko, czy mogę spacerować na bosaka po tym. Can I ask what you guys are picking up? Shells, Ah, do you have some? little bit. Okay. Shells. Yeah. There is something inside? Yes. Ah. And this one is moving. This one, yeah. Can it bite? No, I don't know Ah. because it's my first time. Ah, it's your first time here. Yeah. Okay. Good luck then. Thank you. Shells, czyli muszle. Ale jakie dokładnie to nie wiem, jak się znacie to widzieliście tam, ale mało ich tutaj jest. Pamiętam, że jak z Ulą byliśmy na Gigantes, pozdrawiamy Uleczkę, na pewno z tobą było tutaj o wiele weselej. To tam było tyle tego, że nawet im się nie opłacało czasami wyciągać. Kosztowało to, no nie wiem, 10-12 zł chyba za kilogram. Jakaś śmieszna cena, wiem, że jakoś 100 razy mniej niż we Francji w restauracji, no ale to logiczne w sumie. Arni zawiera Rob and Jack do Port Barton, a my zostajemy. Jak po nas nie wróci, to płyniemy w pław. Jeszcze małe spojrzenie, tam daleko jest Pamuayan Beach, właśnie gdzie oni chcą zrobić sanktuarium, które bez waszej pomocy by nie było możliwe, bo w sumie wpłaciliście, nie wiem, no myślę, że jakieś 20 000 złotych. Ponad połowa celu na GoFundMe została zrealizowana i dzięki temu mogą kupić tę ziemię i zacząć robotę. Tutaj jest jakaś prywatna plaża należąca do jakiegoś polityka i nie można tam oczywiście wchodzić, klasyczek. A tam nasza łódź rybacka płynie do Port Barton, żeby zostawić Roba i Jackie. Piękne są te tereny tutaj. Ta góra tam daleko, którą widzicie za tą wyspą blisko nas, mnie zainteresowała już jakiś czas temu. Oglądałem ją z naszej górki, gdzie łapiemy internet. Znalazłem ją na mapie, ona ma prawie kilometr wysokości. To jest coś, co przypomina wulkan, ale chyba nie jest to nawet pozostałość po wulkanie, tylko tak wygląda. Zapytałem Arniego, ile czasu by zabrało, żeby się tam dostać. Powiedział, że 2 godziny. Spytałem, czy możemy tam kiedyś popłynąć. Powiedział, że nie, bo ta łódź jest za mała i fale są za duże. No trudno, może kiedyś. Londyn, po tych drogach, które tu są, strzelam, że o wiele dłużej. Zobaczcie, przypłynęła łódka i jest pieseł pasażerem na niej. Rodzinka. Hi guys! Hello, Joe! Hello! Dili ko hello. Dito ko si Joe. Joe to jest, po prostu tak mówią to na obcokrajowców, po prostu foreigner to jest Joe. No to pozostałość po amerykańskiej obecności. Fajne mają życie, co? Przypłynęli sobie na plaży. Bo mogą. Ich łódka. Luz. Dochodzi 18, więc szykujemy się pomału na zachód słońca, ale jeszcze coś wam pokażę przez chwilę. Jakiś czas temu przypłynął nasz kapitan. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają palmy z tyłu w tym świetle zachodzącego słońca. Tam daleko Port Barton, o tej porze palą różne rzeczy, m.in. łupki po kokosach, żeby odstraszać komary, które przynoszą dęgę. Teraz jest mała plaga dengi. No a tutaj bez dymu, ale coś wam muszę pokazać. Idę do Igny. To są rozgwiazdy, są dosyć spore. Tu jest jedna, tu jest druga, tu są jeszcze 2 kolejne. Tak wygląda ta rozgwiazda, a tak wyglądają jej nogi. One są teraz schowane, ale to fajnie widać. Widziałem jakiś film na YouTubie, jak rozgwiazda się porusza, tak jakby chodziła, trochę jak stonoga. Mira, está moviendo la pata también porque puede que se puede voltear. Ella se quiere voltear porque Sí. piensa que está abajo. Ostatnie momenty, zanim słońce schowa się za chmurami. Pięknie to wygląda. Później się dziwię, że mam wypalone piksele na matrycy. W tej chwili słońce chowa się za horyzontem. I jak to zwykle bywa, najciekawsze kolory i widoki wyjdą po tym, jak słońce już się schowa. Znacie mnie już dosyć dobrze, więc pewnie się orientujecie, że najbardziej mnie fascynuje ta góra, która jest tam. I bardzo chciałbym wypłynąć w tamtym kierunku, w kierunku Chin i Wietnamu na otwarte morze i zobaczyć, jak to jest. Chłopaki się już zabierają ze swoimi połowami i przypłynęli jacyś inni rybacy prawdopodobnie. Will you guys fish? Zobaczcie, zostawiają łódkę dlatego tak wysoko, bo będzie przypływ w nocy. Oni zostaną tu raczej do późna. Mają wodę, są przygotowani.
Tam fajne pomarańczowe kolory wychodzą. Tutaj ci państwo od psa płyną łódeczką. Zawijają się. Basta may nakita ko may dalang sagot kami na kulay blue. Chciałbym rozumieć cokolwiek w Tagalog. Nasz kapitan powiedział nam, że zebrali sobie po prostu muszle i teraz będą jeść je na obiad. Mira mi amor el tardecer. Biyahe na lang na sila koy. Baka bawiin yung bangka. Another photo opportunity. Be like heaven to touch, and I wanna hold you so much, and that's as long as right. And I think I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes from you. Hiding the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you lifts me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. It's yours? Yeah, good. We're the frontliners. They call them frontliners. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to all my lonely nights. I love you, baby. I hear your voice in the Jest wieczór i jesteśmy w restauracji Roba i Jackie Mojitos. Jest to miejsce najpopularniejsze nawet nie tylko w Port Barton, co na całym Palawanie, jeżeli chodzi o TripAdvisor. I normalnie nie ma tutaj za bardzo wolnych miejsc, no ale teraz nie ma sezonu, także jest trochę turystów przy jednym stoliku i jesteśmy my z właścicielami. So you guys probably heard or read on the internet that Palawan was voted as the best island in the world for the year 2020, and I think this song is perfect for that. So here's my original song called Meet Me in Paradise. Come, meet me in this paradise. Let's wake up next to the beautiful sunrise. Get to see so many amazing faces. Meet happy people with the smiling faces. Ba-da-da, ba-ba paradise. Ba-da-da, ba-ba paradise. Ba-da-da, ba-ba paradise. Ba-da-da, ba-ba paradise. Grab a rum, Yes! and we'll go get dance. Sing on the beach, let's have some fun. Sing with me and do a little dance. A few weeks after Oh, life's so good here in Palawan. All right, let's sing together. Ba-da-da, ba-ba paradise. paradise. Ba-da-da, ba-ba paradise.
paradise. You have to. And join me in this paradise. It's the world's best island. We will wander, let's make memories together. Stay forever. Paradise. From up north down to south, we got stunning beaches that you will love. Go chase waterfalls, we're so wonderful. Hike the mountains, discover caves, and there's more. Just explore.